wiecie, tak powoli cofam, patrzę nagle w lusterku, jakąś taką terenówką. Takie poranki ja lubię. Wszystko dobrze, spało się dobrze, było bezpiecznie i wygląda w Google na to, że restauracja jest otwarta 24 godziny na dobę. Idę skorzystać z toalety i wezmę sobie pewnie kawę na drogę. Ostatnio kawy nie piję, ale szalnie skorzystać. Hiszpańskie espresso najlepsze. I oto mamy już wschód słońca. Jest godzina 7:50. Montserrat. 180 do granicy z Francją. Objeżdżamy Barcelonę tak jakby górą. No i widzicie, właśnie tutaj wokół Barcelony są takie tereny mocno górzyste, więc jeżeli się ma ciężko, no to tutaj może być właśnie ciężko. Ja mam dzisiaj lekko, więc mogę nawet wszystkich wyprzedzać. Tutaj nawet nie ma zakazu wyprzedzania, więc droga bardzo fajna, genialna. I to w ogóle jest akurat C25, także nie jest to droga typowo płatna. To nie jest AP, autostrada płatna, tylko taka ekspresówka. Niestety nie ma takiej kamery, która by wam pokazała to, ale koło te szczyty w słońcu. Wiadomo, jak są podjazdy, są zjazdy, łatwiej jest podjechać niż zjechać. Ale ja mam lekko, więc spokojnie. Retarder mi trzyma. Trzyma mi Volviego. Ale też oczywiście hamuję od razu, wyhamowuję auto na samej górze, nie dopiero w połowie. To po prawej to jest oczywiście rampa ratunkowa dla ciężarówek, albo może nawet osobówek, dla ciężarówek to jest wąska, ale generalnie tam był jakiś żwirek, piasek, który za zadanie ma wyhamować pojazd, który stracił hamulcem, zdolność zatrzymania się i wjechał tam. Więc ona była, wydaje się być krótka, ale jak oglądam wideo właśnie z takich ramp ratunkowych, to one rzeczywiście błyskawicznie wyhamowują pojazd. Pojazd po prostu jak tam wpada, to zapada się w bagno od razu. Kiedy się doczekamy tego mikrofonu, prawda? Ja sama się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że jak przyjadę i kupię ten oryginalny kabel Apple'owski, to już będzie wszystko działać. Bo inaczej to ja nie mam pomysłu. Co może być nie tak. Tak, w ogóle to mamy minus 3 stopnie mrozu. Co już troszeczkę widać na trawie. Zobaczcie, minus 3 stopnie, a bydło tutaj wszędzie stoi na pastwiskach. Mają tutaj jakieś takie specjalne odmiany, które widać nie bardzo. Tak w ogóle to już jest 3:38 jazdy. Można by się było gdzieś zatrzymać na pauzę, z tego względu, że tak czy tak na Jaguarze robię zakupy, więc wyjdzie mi pauzę. Jeszcze tam, a do Jaguary jest 1,5 godziny jazdy, więc może by tutaj zjechać? Takie stacyjki są fajne. No, odjeżdżamy tutaj. Z chwileczkę wpadniemy już praktycznie na autostradę i koniec będzie. Małych stacyjek, o ile w ogóle widzicie, znajdziemy miejsce. Wszyscy o tej porze stają na espresso.
po czarno zjechało też. Staniemy tutaj. Jest przejazd, jest. Patrzcie na tego Volviego. No, pełny, czarna prąderka, piękny. Volvi, bierzemy tego. No i jesteśmy już na Dżemguerze, tankowanko. Paliwko się leje, pogoda jest piękna. Genialnie, genialnie. Ptaszki nawet śpiewają, Jezu jak fajnie. Tutaj już wiosna, jak fajnie jest sobie pojechać o tej porze roku właśnie gdzieś w południowe kraje. Tutaj wcale nie ma ciepła, bo teraz jest jakieś 5-6 stopni, ale samo słońce robi taką robotę, że w Hiszpanii paliwo też podrożało. No ale wciąż jest znacząco tańszy. Więc no pełna. Oczywiście ten płyn z kartą paliwową, ja mam Euromark, jak dobrze wiecie, cały czas. Ta cena jest trochę inna. To jest taka cena dla przypadkowych, że tak powiem. Czy ja mam bluzkę ubraną tył naprzód? Cały czas mi tutaj tak gryzie. Czy nie, że gryzie, ale takie za bardzo. No tak. To ja. Dobra, potankowane. Do pełna. Jezu, ale to paliwo jest drogie. Masakra. Widzicie, taki, patrzcie, taki paragon. 1700 euro. Czujcie. Wiecie, że gościowi bym dzisiaj wjechała w dupę? Znaczy, dupą bym wjechała w niego. Bo stałam pierwsze pod tamtym dystrybutorem, a tutaj ZBlue, więc stwierdziłam, bo tu się gość tankował, to nie będę tracić czasu. I nie będę tracić czasu, zatankuję paliwo, on w tym czasie zatankuje goście, pojedzie, ja wtedy ZBlue. I tak zrobiłam. I idealnie się zgraliśmy czasowo. Także zatankowałam. I trzeba było się wycofać i wjechać w rajkę obok. Więc ja sobie pomyślałam, nie będę cofać, bo jeszcze jakiś zakręcony człowiek, który nie ogarnia, że ja nie widzę przez nic. Jak włączę, ja zawsze włączam w takich miejscach awaryjne, trąbię na starcie i jeszcze mi pipczy, nie? A zestaw tak, żeby było słychać, że cofam albo cofię. Nigdy się tego nie nauczę. No więc generalnie myślę, podjadę sobie do przodu i tak będzie bezpiecznie, bo tutaj mam z przodu gdzie podjechać, wyciągnę się i będzie lepiej. Myślę, nie. Po to się będę tyle wyciągać, tu szybko rozrasty zrobię. No więc zaczęłam cofać, ale to już człowiek, wiesz, i wiecie, ja mam takie przeczucie, takie tknięcie intuicyjne, to ja wiem, że muszę super uważać, 10 razy bardziej niż normalnie bym uważała, co normalnie uważam bardzo przy cofaniu, bo panicznie boję się tego, że rzeczywiście komuś będę musiała coś zapłacić, że coś nie zauważę, kogoś tknę, wiecie, rysa, a od razu z ciężarówek
każdy chce ubezpieczenie, każdy chciałby sobie od razu auto wyremontować za ubezpieczenie z ciężarówki w takim wypadku. No i wiecie, tak powoli cofam, tak super powoli się staczam i patrzę nagle w lusterku jakąś taką terenówką, gość biały, nie? Jedzie, myślę, kurde, depnęłam w hamulec, tak ostro zahamowałam. No i całe szczęście, że zahamowałam. Gościu zwolnił na mojej wysokości, wysklinał mnie tam i tak dalej, wymachał rękami i takie tam różne. Dobra, parking jest, widzę, to musimy jechać, zawrócić i wjechać sobie tutaj. Więc generalnie przeczucie to święta rzecz. Święta rzecz! No ale wiecie, oczywiście on był na prawie, taka jest prawda, on był na prawie, bo ja w takiej sytuacji powinnam sobie zapewnić kogoś, kto mi umożliwi bezpieczny manewr, wykonanie bezpieczny sposób manewru, więc ja nie miałam nikogo. No, w takich sytuacjach po prostu można liczyć na common sense drugiego człowieka, ale to nie jest pewnik. To nie jest tak, że każdy człowiek chce drugiemu człowiekowi pomóc. Czasami nie ogarnia. Tak, w tym wypadku myślę, że raczej człowiek nie ogarnął, bo widać, że sam był zły. I nie kapnął się, że jak ja się powoli toczę, to ja go nie zobaczę po prostu. A on jechał z dosyć dużą prędkością, więc on musiał widzieć już. Ja musiałam prędzej zacząć ten manewr niż on. Ale był zły, że mu się nie zatrzymałam, że mu nie ustąpiłam, to raz. A dwa, że są też tacy ludzie, którzy chcą naciągnąć na ubezpieczenie. I tak samo może się zdarzyć. Mnie dzisiaj na przykład, nie wiem, czy ten gościu nie chciał naciągnąć przy wyprzedzaniu, bo wyprzedzałam w nocy solówkę jakąś i gościu mi mrugnął, że już skończyłam i ja z automatu już zaczęłam zjeżdżać, ale ja właściwie zawsze stosuję zasadę ograniczonego zaufania i już miałam zjeżdżać, ale według mnie to ja go jeszcze nie minęłam i się wstrzymałam i trochę dłużej, no była noc, być może źle określiłam jak się nazywa, odległość, ale ja mam oko do odległości raczej, już na gabarytach wyrobione i wydaje mi się, że nie. Więc tak, ostrzegam szczególnie młodych kierowców, że zasada ograniczonego zaufania to podstawa. Podstawa. 99% chce pomóc, ale czasami jest też tak, że chcą pomóc, ale niekoniecznie mają do tego umiejętności, żeby pomóc. Tutaj już mówię o takich ludziach, którzy nie są kierowcami, a gdzieś tam się zdarzą. Pod firmą, na parkingu czy gdziekolwiek akurat. Nie mają do czynienia z ciężarówkami, no, chcieliby pomóc, ale nie ogarniają, nie wiedzą na co patrzeć. No, nie, tam się pewnie zawraca. Widzę, że jest tutaj chyba taka niepisana zasada na tym parkingu, że lewa strona zostawić do zawracania, po prawej stronie parkować. No też na lewe lustro, jak się zawróci. Także no, idealnie. Także tu. O tej porze jest... Czekajcie, że zaskał. Zaraz zawrócę i wtedy wam powiem. Oj, dziura. To co? Zakupy zrobione. Oczywiście się musiałam wracać. Było cieplutko. O! Zanim ja się zorganizowałam, to już Volvo się włączyło. Butelka tu. Świeża butelka wody. Ja, patrzcie co mam. Moją ulubioną wodę. Kowa Solera. Dobra, zostało mi na dzisiaj jazdy już nie tak dużo, ale jedziemy dalej. Wiecie co? Jestem trochę zaniepokojona, muszę wam powiedzieć szczerze, bo wracałam sobie dzisiaj ze sklepu. Nie, szłam dzisiaj do sklepu, tutaj na Dżangwerze i gościu mnie zaczepił z okularami przeciwsłonecznymi. I miał jedno tak na górze i drugie u dołu. I ja w ogóle, wiecie, tak sobie szłam szybko i ja sobie myślałam, że... Ja zgubiłam swoje, bo ja często noszę na głowie albo tutaj i wiecie, no spadają okulary, nie? Więc myślałam, że zgubiłam i tak patrzę i on coś mówi do mnie po hiszpańsku, ale ja nie czaję i tak patrzę na te okulary i były bardzo podobne do moich. I sobie myślę, kurde, zgubiłam, nie? I patrzę, nie mam. Patrzę na głowie, nie mam, a miałam na nosie, nie? I zanim ja się kapnęłam, patrzę, tu się nie tego i patrzę, w sensie sprawdziłam, na głowie nie mam i w sensie kapnęłam, że mam na oczach, na nosie mam te okulary.
I tak myślę, o co mu chodzi? Ma tylko jakieś 2 pary okularów i widać, że nie są nowe. No i trwało to oczywiście, wiecie, sekundę albo coś w tym stylu, ale człowiek zanim się ogarnie, no i w każdym razie... No i gdy ja się kapnęłam i dałam do zrozumienia, że nie, to nie moje okulary i nie chcę kupić, to on do mnie tak w tym momencie, hasz. Ja, co? W takim szoku ciężkim byłam i powiedziałam nie i on sobie poszedł. I myślę, Jezu, ale on chciał sprzedać, czy on chciał kupić i później od razu się przestraszyłam, kurde, może gdzieś mnie tutaj w ogóle obserwuje, no bo wiadomo, że to jest naprzeciw parking dla ciężarówek i może mi gdzieś do ciężarówki włożyli jakieś narkotyki albo gdzieś mi się zrobiło. Oj. Ale nie słyszałam o takich przypadkach. Słyszeliście kiedyś gdzieś coś takiego? Jakbyście słyszeli, to dajcie znać. Oj, mam nadzieję, że nie. Ale się przestraszyłam. Znaczy, nie się przestraszyłam, a tak się czuję nieswoje, wiecie co? Narkotyki jakieś? Jakie narkotyki. No ale nic, jedziemy do Francji. Wiecie, ile mamy do celu? Do celu mamy 11 godzin jazdy, 846 km. Znalazłam już sobie wstępnie parking na Mediolanie, bo rozładunek też mam troszeczkę od Mediolanu na północ. 30 euro kosztuje za dzień, więc jest generalnie drogi, ale jest tak, widać, że jakby na ringu Mediolanu, ale tak jakby wewnętrznym, nie? To stamtąd będzie już jakaś opcja, żeby się dostać do centrum Mediolanu, bo mam taki chytry plan, żeby sobie pojechać do centrum Mediolanu w niedzielę. Więc biorąc pod uwagę to, że będę mieć jeszcze dużo paliwa i będę chciała się na cały dzień ulotnić z ciężarówki z ładunkiem, no to zostawię, zapłacę te 30 euro za dzień, za 24 godziny, żeby mieć święty spokój, żeby czuć się bezpiecznie, bo jest tam widać na oznaczeniach i stróż, i no po prostu wszystko tam jest, wszelkie zabezpieczenia, zamknięty parking. Widziałam na Google, że stoją też tam autokary, więc wszystko jest strzeżone, nawet pies tam jest w komentarzach napisane, więc powinno być rzeczywiście bezpiecznie. Taki jest plan, czy uda się go wykonać? Zobaczymy. Na razie jedziemy i na razie oczywiście zgłodniałam, dopiero jak ruszyłam. I jak ruszyłam, to sobie myślę, co ja takiego kupiłam sobie do jedzenia? Sobie myślę, chyba nie za dużo, ale to nic, bo ja mam jeszcze dużo jedzenia z domu. Mięsa zrobionego takiego na obiad. Kurde, patrzcie, tutaj jest teraz całe mnóstwo policji. Tutaj, gdzie ten gościu mi ten hasz proponował. Jezu, to już całkiem też. Powiem wam, że teraz to już całkiem mam za 2 busy i po prostu chyba z 20 policjantów. Ja. No ale nie, no na pewno mi nie zapodłuży, chyba nie? Kurde, w Hiszpanii to nigdy nie wiadomo. Teraz to się samo nakręcam. Jadę i myślę cały czas o tym. Nie, no na pewno jest dobrze. Musi być dobrze, nie? Ale mogłam była popatrzeć na wszelki wypadek do przyczepy. W każdym placu są kamery, ale co kamery? Kamery jak trzeba to nigdy nie działają. A kamery nie można liczyć. Kolejka na granicy, widzicie? Będzie jakaś łapanka. Ale nic, tutaj na granicy często były jakieś takie łapanki. Także nie jest to nic takiego, powiedzmy, nadzwyczajnego. No i dobra, wracamy. Na rondzie było całe mnóstwo wszystkiego. Znaczy nie wszystkiego, tylko różnych służb. Telewizja, kamery. Nawet mnie nie zatrzymywali. Ale jest zawrotka, bo jest ostatni zjazd, czyli ten pierwszy zjazd zamknięty. O, jak Wolfuś ładnie wygląda w odbiciu. Widzicie, czy nie? Widzicie. Pierwszy zjazd jest zamknięty, także mogłam od razu, widzicie, jechać gdzieś tam na rondzie, ale nie wiedziałam. Nawigacja mi pokazywała, że zamknięta, ale ja nie wierzyłam nawigacji. Także na rondzie tylko zawróciłam, no i jadę z powrotem. Także wyjadę na autostradę tym samym zjazdem, którym zjechałam. Każdy jedzie tam na zjazd i później musi zawracać. O, tutaj po prawej właśnie staliśmy na parkingu do ciężarówek. Teraz na tym parkingu, dosłownie przy samym sklepie, w którym byłam, widziałam, że policja chodziła i jakieś zdjęcia robiła i mierzyła styczkami i tak dalej. Jezu, może tam joj, już mi się odechciało jeździć tutaj na zakupy. Jakiego mam schiza teraz? Nic nikomu nie zrobiłam, nic nie przemycam. Nic nigdy w życiu nie przemycałam. I przez to, że jakiś dziwny człowiek podszedł do mnie i mi powiedział, hasz, teraz mam jakiegoś schiza, bym nie wiadomo co zrobiła. Joj. Dobra, jedźmy już.
przejdźmy już tej granicy. Ostatnio po głowie mi cały czas chodzą jajka w majonezie. Ja miałam taki czas, że bardzo dużo jajek jadłam, a kiedyś to w ogóle uwielbiałam jajka na miękko gotowane i zazwyczaj 2 ja gotowałam sobie, a do tego chleb posmarowany masłem, no i tyle. I tak chyba przez rok jadłam non stop te jajka gotowane na miękko. No i jakoś mi później odrzuciło. I teraz raczej nie jem jajek. Raczej nie, muszę mieć jakiegoś smaka. I ostatnio miałam smaka, mam jajka od rodziców, takie domowe, od swoich kurek. I sobie leżą i jeżdżą sobie i jeżdżą. I ja myślę, że to już jest czas, żeby je zjeść. Żeby się nie zepsuły, bo szkoda by było, wielka szkoda. Leżą sobie w zimnym, więc powinny być ok, ale wstrząsy też dobrze na jajka nie działają. Ach, jedźmy. Oto jest nasz parking. Bilet, brama. Powiem wam szczerze, chociaż nie no, widać, że lampy są, kamery są, kiedy jest. W kontenerach pewnie są prysznice, ale tak jakoś dziwnie tu jest. Nie powiem, że czuję się tu jakoś tak bezpiecznie. Dziwny parking. Ale wiecie co? Oczywiście jest parking dosłownie 2 km od autostrady. Parking jest 2 km od autostrady, więc włączyłam tylko Google, bo wiecie, przez aplikację łatwiej od razu Google prowadzi do celu. No i zaraz za bramkami, rondo za rondem w prawo. I patrzę, a tu taka zawijka i myślę, nie było wiaduktu nad autostradą, trzeba będzie jechać pod autostradę, a taka ciasna zawijka, myślę, ja nie mogę, jest godzina po 4, straszny ruch, rondo z wieloma zjazdami, jadą już za mną samochody, sobie myślę, ja nie mogę, zaraz jak za tym zakrętem zobaczę wiadukt 2,70, no to koniec, nie? To ja już od razu policję wzywam, niech mnie wycofują, będzie ostro, na sam koniec sobie stracę godziny, których mam ile? Mam 80 godzin, 80,5 godziny wyjechane w cyklu 2-tygodniowym, to znaczy, że mam akurat 9,5 godziny mi zostało na jutro, idealnie. Szkoda, że nie mam 10. No nic, na początku wykorzystałam 10. No i w każdym razie i tak jadę powoli, niepewnie, patrzę przede mną, widzę jeszcze 4 metry, nie? Ale widzę, wiecie, jak w takich tunelach. Ten sufit w tunelu był tak strasznie, wiecie, pozdzierany. I od razu, oczywiście, właśnie, obniżyłam się na poduszkach, na wszelki wypadek tych kilka centymetrów. I powoli wjechałam, nie? I tak powolusieńku wjeżdżam. I akurat na złość miałam szyberdach zasłonięty, więc w sumie i tak by nie było widać. Ale patrzę w lustrze, jest 30 centów luzu. A tu za mną auto trąbi, myślę, ja nie mogę, przyczepa pewnie jakoś, bo to było też tak z góry, nie? Przyczepa pewnie przywali, nie? A oni po prostu się niecierpliwili, że ja wolno jadę. A mi serce stanęło przez ich niecierpliwość. O Jezu. Masz rację, bo odpoczywam. Muszę skopczać jeszcze co jak. Powierzycie mi albo nie, ale nogi mi się jeszcze trzęsą. A już widzę takie coś. Takie coś. Tu się płaci. Okej, to będę wyjeżdżać. A dusz też się płaci? Dusz. Jakbym chciała dusz, to co? Czyli trzeba jeszcze włożyć bilet. A nie, otwarte. To jest też ważne. Działa. Dobrze.
Pięknie Walwik wygląda, się zachodzi słońce. Stanęłam specjalnie właśnie na środku placu, żeby nie było widać z bramy mnie. Tam jest taka droga na wprost, ale wiecie, patrzcie, tam kamery, tu kamery, wszędzie kamery. Chociaż nie powiem, ta ciężarówka to mnie nie napawa optymizmem i uczuciem bezpieczeństwa. Ale myślę, że powinno być ok. Nie w takich miejscach sypiałam. Damy radę. To co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.